Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samary, Zdrowie, Uroda i Fitoterapia. Dziś przedstawię Wam pewien domowy test na sprawdzenie pH żołądka, bo takie objawy jak ból, pieczenie, niestrawność, zgaga, wzdęcia to są wszystkie objawy problemów w układzie pokarmowym. Wiele osób pyta, co tu zrobić, jaka dieta, jakie zioła. Natomiast bez właściwej diagnostyki, bez określenia, czy jest nadkwasota, czy niedokwasota, trudno doradzić dietę czy zioła, bo trzeba sprawdzić pH żołądka. Co to znaczy pH żołądka? To jest stopień zakwaszenia, ilość kwasu solnego, który się znajduje w żołądku, bo normalnie środowisko w żołądku powinno być kwaśne, pH na poziomie od 1 do 2,5. Ono jest najbardziej odpowiednie, bo wtedy aktywizują się wszystkie enzymy trawienne, które w żołądku są produkowane, by strawić nasze pokarmy. Jeżeli pH żołądka jest zbyt wysokie, procesy trawienne prawidłowo nie zachodzą, szczególnie nie trawimy białko. Dodatkowo kwas solny to też sposób na to, by zabić chorobotwórcze bakterie, pasożyty, grzyby, które trafiają do układu pokarmowego. Natomiast jeżeli pH jest zbyt niskie, to mogą się rozwijać nawet wrzody żołądka. Najlepszą metodą diagnostyki żołądka oczywiście jest gastroskopia, w procesie której można sprawdzić, czy jest nadkwasota, czy niedokwasota. Natomiast nawet pomijając fakt, że sama gastroskopia jest dość nieprzyjemnym badaniem, to jednak wiele osób to badanie robi, wiele osób ma zlecone. Problem jest w czym innym. Zauważyłam, tak pytam swoich klientów, że w czasie badania, owszem, lekarz sprawdza, co się dzieje na śluzówce, czy są stany zapalne, czy nie ma na przykład jakichś wrzodów, nadżerek, helicobacter pylori, ale nie bada się pH żołądka. Może u Was akurat było inaczej. Napiszcie bardzo proszę, czy robiliście kiedyś gastroskopię i czy pH było zbadane. Najczęściej niestety nie. Nie wiem dlaczego. Ale my w takiej sytuacji możemy zrobić bardzo prosty, domowy test przy pomocy sody oczyszczonej. Niestety większość lekarzy powie, że to jest szarlataństwo, znachorstwo, chyba tak to się na to mówi. Natomiast wiele lekarzy też zleca takie badanie, żeby ich pacjenci mogli w domu to zrobić, bo wiedzą, że to jest nic innego, żadna magia. To jest zwykły proces chemiczny, zwykła reakcja pomiędzy sodą oczyszczoną a środowiskiem kwaśnym. Możemy z Wami to zobaczyć, kiedy weźmiemy szklankę wody albo pół szklanki, gdzie jest dodany oct, może być zwykły lub jabłkowy, coś kwaśnego i wrzucimy sodę oczyszczoną. I właśnie widzimy, jaka zachodzi reakcja. Powstają bąbelki. I na tym polega ten cały test. Jak go przeprowadzić i o czym on nam może powiedzieć? Bierzemy pół szklanki przygotowanej wody temperatury pokojowej, pół łyżeczki sody oczyszczonej. Mieszamy i wypijamy to rano na czczo. Jedyne, co jest bardzo ważne, kiedy człowiek dopiero się obudził, jest inny poziom kwasu solnego niż wtedy, kiedy organizm szykuje się już do jedzenia. Kiedy jakieś są sygnały, że już zaczyna ten sok produkować się, przygotowuje się nasz organizm do trawienia pokarmów. Dlatego my to pijemy tą szklankę wody z sodą, kiedy już zaczęliśmy szykować sobie śniadanie, kiedy widzimy nasze potrawy, kiedy już odczuwamy aromat i żołądek zaczyna produkować te wszystkie płyny żołądkowe. I wtedy wypijamy nasz napój i patrzymy, ile mija czasu, aż odbije się, aż pojawią się te bąbelki. Bo w procesie tej reakcji w żołądku pojawi się sól, woda i dwutlenek węgla. Właśnie te bąbelki. A my sobie patrzymy na zegarek. Jeżeli odbije się po 40 sekundach lub krócej od momentu, jak wypiliśmy ten płyn,
prawdopodobnie mamy nadkwasotę, zbyt dużo kwasu solnego. Jeżeli jest od 40 do 90 sekund, to jest w porządku, to jest normalne. Natomiast jeżeli ponad 90 sekund, albo ktoś mówi po 3 minutach, po 5 minutach mi się dopiero odbiło, no to mówimy o tym, że żołądek jest niedokwaszony. Kto taki test powinien przeprowadzić? Każda osoba, która ma jakiekolwiek problemy od strony układu pokarmowego. Bóle, niestrawność, zgaga, wzdęcia, jakieś problemy ze stolcem, biegunki, zaparcia, nietolerancje pokarmowe, alergie, zaburzona flora bakteryjna, grzybica, pasożyty. To wszystko może świadczyć właśnie o tym, że jest niedokwaszony żołądek i trzeba to sprawdzić. Jak również osoby, które mają choroby autoimmunologiczne, takie jak Hashimoto, RZS, bielactwo i tak dalej. Myślę, że wiele z Państwa już taki test sobie przyprowadzało. A kto nie, no to już nawet jutro rano może wypróbować. A ja bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samarec. Życzę Państwu dużo zdrowia.